Sekret Mimika to jest gra, o którą wszyscy prosili. No wszyscy, czyli mam na myśli dużo głośnych głosów w fandomie zostało wysłuchanych. Tylko tyle. I aż tyle. Dołko od lat prosiło grę, która opowie o początkach serii. Dużo osób chciało gry o Fredbear's i tego akurat nie dostaliśmy, ale właśnie w takim kierunku poszła ta historia. Inną głośną rzeczą od lat były teorie o ludziach robotach. Ballora to żona Aftona to teoria z 2016. Potem był Byte Victim Robot, Gregory Robot, ale gry nigdy czegoś takiego nie przedstawiały. Zostawmy dzieci roboty, jeżeli w taki sposób ma to wyglądać. W tym momencie to wydaje mi się, że następna gra będzie miała w sobie dziecko robota. Porządnie stworzonego, porządnie wprowadzonego, który ma w sobie jakiś rzeczywisty cel w fabule. Ale to tylko dlatego, żebyśmy choć raz mogli coś zgadnąć, żebyśmy zobaczyli, jak taka historia by wyglądała, gdyby rzeczywiście ją mieli na myśli. Właśnie tym jest sekret Mimika. Tutaj istnieje faktyczna narracja robotów, które imitują, zastępują czymś rodzinę. Mattpad już jest na emeryturze, ale dostał historię, której od dawna się doszukiwał. Tak właśnie przebiega tragedia Marejów. Dostaliśmy super grę do tworzenia teorii, bo jest napakowana informacjami. Ostatnie kilka gier było strasznie zawiłych, niejasnych, ale Mimik to jedna z najbardziej przejrzystych gier w serii. Dorównuje FNAF 3, stoi pod FNAF 1, wyjaśnia fabułę w ciekawy i często szalony sposób, ale ma też w tle dużo głębszych tajemnic, o których będziemy długo debatować. To historia oczami mocno przepracowanego technika, który ma odebrać jakiś sprzęt należący do Fazbeara, ale nie wie, że ma go wyrwać z metalowych szponów morderczego robota. Ta fabryka ma swoje sekrety, jest ich sporo, ale pierwsze, o którym chcę porozmawiać, to zachowanie, osobowość Mimika. Ta gra to bardzo nowa historia dla tej serii. Wciąż kręci się wokół Freddy's, wciąż omawia początki tej firmy. Jeżeli napisaliście sobie kompletny FNAF timeline, to ta gra bardzo go zniszczy. Tutaj jest dużo nowych wyjaśnień o początkach w latach 70. Ale ta gra nie odnosi się do starego FNAF. Nie ma ofiar Aftona, Byte Victima, marionetki, nawiązania są, nic więcej. Dostajemy nowe lokacje, ludzi, wydarzenia, mamy nowy konflikt, mamy też nowego złoczyńcę. Wszystko zaczyna się w MCM, rodzinnym biznesie Marejów, który sięga do lat 60., a może nawet dalej. Kostiumowy Dwór to firma kostiumowa, która współpracuje z Fredbear's Family Diner. Można to tak rozumieć, że Fazbear tworzył własne maszyny, ale kostiumy robił dla nich ktoś inny, istniała współpraca między dwoma firmami. No i tak to mogło wyglądać za czasów ojca Edwina, ale Edwin był wynalazcą. Już w młodości ulepszał fabrykę swoimi wynalazkami jak Mr. Helpful, a kiedy ojciec zmarł i firma spadła na plecy syna, to biznes rozwinął się jeszcze dalej w elektronikę, zabawki, maszyny i roboty. Widzimy wiele takich produktów w fabryce. To były często chaotyczne projekty, bo Edwin był zbyt kreatywny, maszyny prowadziły do dziwnych problemów i firma dużo pieniędzy straciła na niektórych wynalazkach. A zza horyzontu cały czas wyglądał Fazbear Entertainment. Ojciec ostrzegał przed tą firmą. Już w latach 70. Fazbear prowadziło bardzo podejrzane praktyki, czego przykładem jest Arnold. Jego 36-godzinna zmiana plus nadgodziny. Edwin pewnie podchodził do nich z dystansem, ale później chyba zaprzyjaźnił się z Henrym, a to wciągnęło go w wieloletni wielki projekt Fazbear. O tym później. W tej fabryce powstaje Mimik, genialny endoszkielet, który odmieni biznes animatroników na zawsze. Mimik jest uniwersalnym endoszkieletem, który może skracać i wydłużać swoje kończyny. Może wejść w każdy kostium, nieważne czy to rozmiar dziecka, dorosłego czy giganta. To jest jeden uniwersalny design na każdą sytuację. No i jak sama nazwa wskazuje, Mimik mimikuje. Nie trzeba go nigdy programować, bo on uczy się przez wzrok, naśladuje zachowania. Jak pokażesz mu, jak zachowuje się Chica na wrotkach, to powtórzy dokładnie te same ruchy, zastąpi każdego aktora i każdego programistę. Gdyby masowo produkować te roboty, to wszyscy chcieliby je mieć. Edwin bardzo lubi automatyzację i przez grę wiele razy widać, jak tworzy nowe wynalazki, nowe systemy, żeby jedna osoba, czy też jeden robot kontrolował cały projekt. Nie przeszkadzają mu masowe zwolnienia, bo na tym oszczędza kupę forsy. Gdyby ktoś wziął jego geniusz i popchnął wszystko dalej, to mógłby stworzyć wielki kompleks, który operowany jest w całości przez roboty. Tak się stanie, tym jest właśnie Pizzaplex. Nie wiemy, kiedy dokładnie Mimik powstał, ale powinno to być gdzieś między trzecimi a czwartymi urodzinami Davida. Pomysł mógł istnieć już wcześniej. Są teorie, że to Mimik był tym przełomowym wynalazkiem, który pochłonął Edwina w dzień drugich urodzin jego syna. To nic pewnego, ale ciekawy temat do teorii.
Ale jeden dzień niespodziewanie wywraca wszystko do góry nogami, bo Fiona, żona Edwina, ginie w tragicznym wypadku podczas Fall Festu. Jej tam w ogóle nie miało być i tylko dołączyła się na ostatnią chwilę. Edwin jest zdruzgotany. Oh, how am I supposed to tell David that his mother is gone? How am I supposed to raise a kid on my own? His life is ruined. My life is ruined. Trzecie urodziny Davida przebiegają w bardzo ponurej atmosferze. No i ta tragedia ma też ogromny wpływ na Mimika, bo pierwszy Mimik staje się niańką dla Davida. Robot M1 wciąż mógł używać kostiumów, żeby zabawiać chłopca, tak jak Mimik od zawsze miał robić, ale robot zaczął zastępować Fionę, a to szybko wyewoluowało w coś jeszcze. M1 stał się Fioną. Fiona magicznie powraca na piąte urodziny Davida, ale tym razem jako robot. Edwin nazywa go Fiona i momentami szczerze wierzy, że to naprawdę jest ona. Teraz to projekt całkowicie się wywrócił, robot zastąpił człowieka. Nie wiem do końca, jak ta ewolucja przebiegła, bo gra mówi mało, nie po kolei. Wiemy, że Edwin usłyszał nagle głos swojej martwej żony. Jest mowa o częstotliwości 4625, na której było słychać jej głos i to musiało popchnąć wydarzenie do przodu. Nie wiemy w jaki sposób, czy to jest duch, czy to jest jakieś nieporozumienie, bo to nie są nowe słowa, to echo przeszłości. Słyszymy te słowa na taśmie z drugich urodzin Davida. Może to jest nagranie, które popchnęło Edwina, żeby nauczyć Emuan o Fionie. Może David coś zrobił. To jest cięższy temat na inny odcinek. Co jak co, Fiona znowu pojawiła się w życiu Edwina. Mimik zaczął imitować jego martwą żonę. I to jest bardzo makabryczna wizja. Zmarły członek rodziny zastąpiony robotem. M1 raczej nie wie wszystkiego o Fionie, nigdy jej nie spotkał, ale robi ile może, imituje wszystko, co na jej temat wie, więc to pewnie jest bardzo niedokładna kopia. Wydaje mi się, że mogła być mniej konfliktowa i nie kłóciła się o to, że Edwin zaniedbuje rodzinę. Im obu pasowała taka relacja. Ale to była chora relacja. Dlatego M1 wyraźnie mówi: I know you were excited, but you can't let them know about me. It's not safe. They wouldn't understand. Dlatego nikt nie wiedział o M1. No, ktoś podsłuchał. Ktoś odkrył, że Edwin rozmawia ze swoją zmarłą żoną, ale nie w taki sposób, że oszalał, bo głos zmarłej żony też było słychać i to brzmiało bardzo podejrzanie, jak jakieś oszustwo. Jakieś plotki były, nie wiem jak się skończyły, ale wygląda na to, że Edwin z czasem wyjawił prawdę swoim pracownikom, bo M1 pokazało im się na piąte urodziny Davida. Na nagraniu nikogo nie widać, nie słuchać, ale Edwin wyraźnie mówi: wszyscy, kryjcie się. Okay, everyone hide. W tamtym pokoju było więcej ludzi i wszyscy widzieli Fionę. Widzieli, jak Edwin mówi do niej Fiona. Część firmy została wtajemniczona, ale ten fakt wciąż miał nigdy nie opuścić fabryki. Na tych właśnie urodzinach David zostaje sam na placu zabaw, podczas gdy Edwin i M1 przygotowują przyjęcie niespodziankę. Zjeżdżalnia była zbudowana w niebezpiecznym miejscu, co Edwin zlekceważył, no i tego dnia chłopiec uciekł z placu zabaw. Nie wiemy gdzie poszedł, wybiegł na ulicę, wszedł do fabryki, zderzył się z ciężkimi maszynami. Wiemy tyle, że przyjęcie nigdy się nie odbyło. David zginął i Edwin został sam. Ale M1 miała inny plan. Edwin stworzył kopię swojej żony, więc może też stworzyć kopię swojego syna. Dla Edwina to był absurd. On wiedział, że jego syn nie żyje. Dopiero teraz przypomniał sobie, że M1 to też jest tylko robot. Ale maszyna widziała to trochę inaczej. Dla Mimika to jest naturalna kolej rzeczy. Zrób następnego. Przywróć życie chłopca tak samo jak przywróciłeś moje. M1 mocno na to nalegała i oddała temu swoje ciało. Osobowość Fiony poleciała do pudła, a w jej endoszkielet Edwin wgrał czysty kod. Tak powstał M2. Ale zanim M2 stał się Davidem, pojawił się inny problem. Był wyciek. William Afton wie o Mimiku. Tata ostrzegał, tata miał rację, Fazbear Entertainment chciało zniszczyć i przyjąć MCM. Edwin najwyraźniej miał stworzyć dla nich całą pierwszą Freddy Fazbear's Pizzę i to trwało co najmniej 3 lata, bo zaczął się jeszcze za życia Fiony. Afton rozpoczął ten ogromny projekt tylko po to, żeby go sabotować i przedłużać, żeby Edwin stracił na nim wszystkie pieniądze, popadł w długi, a wtedy Fazbear bohatersko uratuje, przejmie cały dorobek Marejów, fabrykę, projekty Freddy's oraz też Mimika. Ale Mimik nie działał poprawnie. M1 był sukcesem, którego Edwin nie potrafił powtórzyć. Jak sam mówi: Every copy has failed. I don't even know why it worked the first time. But it did. It's just not ready. To nie brzmi jak po prostu M2. Uważam, że Edwin cały czas próbował stworzyć swój genialny, uniwersalny endoszkielet, bo to tego chce Fazbear, o tym powinien mówić.
To nie działało. A żeby było tego więcej, Mimik stał się czymś bardzo osobistym dla Edwina i nie zamierzał nikomu go oddawać. Póki co jeszcze firmy nie stracił, póki co wciąż pracuje nad M2, ale mentalnie już padł, jest rozdrażniony. Pracownicy powoli odchodzą, Fazbear ich kradnie. Jedyne co mu zostało to dokończyć wielki projekt. Wtedy wszystko się ułoży, wtedy wszyscy wrócą. Tak uważał. Ale w całym tym chaosie widzi, jak M2 dalej próbuje naśladować Davida. Może robot dobrze działa. Może zbliża się do czegoś, ale Edwin wpada w szał. Stop. You're not him. You're not. Stop sounding like him. Niszczy M2, a przynajmniej łamie mu nogi. Ma dosyć. To koniec imitowania ludzi. Ale robot wkrótce wychodzi z szafy, przychodzi do Edwina, doprowadza do eksplozji w jego biurze, co ironicznie łamie Edwinowi nogi. Help! M2! Respond! Emergency! Call for help! Daddy's busy, buddy. Why don't you go outside and play? Choć błaga robota o pomoc, to ten go zbywa, imitując to jak Edwin kiedyś zbywał Davida. Ostatni, Murray, prawdopodobnie tutaj ginie. No, nie jesteśmy tego całkowicie pewni, nie ma ciała, nie ma potwierdzenia, więc wciąż jest tutaj miejsce na plot twist, ale Edwin zaginął, a więc nie trafił do żadnego szpitala, nikt nie wie gdzie jest. O ile nie przebudował się gdzieś po cichu w cyborga, to jego los nie zapowiada się zbyt dobrze. Skoro Edwin zaginął, wszystko należy teraz do Fazbear Entertainment, więc wysyłają tam swoich ludzi. Pierwszy zespół umiera. Ale później pojawia się Arnold. Tutaj dużo się dzieje, bo M1 imituje głos dispatcha i kieruje Arnoldem. Technik musi cały czas unikać M2, który krąży po fabryce żony krwi, idzie coraz głębiej i w końcu zdobywa projekt endoszkieletu Edwina. Dla mnie tutaj bardzo ważne jest zachowanie M2. Robot nie jest w fabryce uwięziony, może wejść, może wyjść, ale wciąż się tutaj ukrywa, zabija każdego przybysza. Gra wyjaśnia, że to dlatego, że on imituje wściekłość, atakuje nas, bo ktoś go zaatakował. Ale tutaj jest coś więcej, uważam, że robot imituje całego Edwina. Wiemy, że Edwin nie zamierzał nikomu oddać swoich projektów. Wiemy też, że nienawidził całego Fazbear Entertainment za to, co mu zrobili. Chciał chronić swój dom, swój biznes i dokładnie to robi teraz Mimik. Atakuje techników firmy, która zrujnowała im życie. Przypomnijcie sobie scenę, jak zdobywamy projekt i wyobraźcie sobie, że tam nie stoi Chica, że tam stoi Edwin, który widzi, że Fazbear kradnie jego technologię. Tak czuł się, a przynajmniej to imitował M2. Fabryka jest jego domem i on chroni to miejsce. Jako Edwin. Jako bardzo skrzywiona, wściekła wersja Edwina. To jest według mnie jeden z ważniejszych sekretów Mimika. Gra ma 3 zakończenia, możemy oddać Data Diver Dispatchowi, czyli M1. Ale ona nie jest w stanie nic z tym zrobić, bo będzie próbowała skontaktować się z Edwinem, żeby on te rzeczy wykorzystał. Ale go już nie ma, nic się nie zmieni. Ale jeśli pójdziemy dalej, trafimy do domu Murrayów i podpalimy fabrykę, to w tym zakończeniu M2 wszystko zabiera. W trzecim zakończeniu restartujemy i naprawiamy M2, po czym wszystko trafia najpewniej w ręce Fazbear Entertainment. No i kanonicznym zakończeniem najpewniej będzie to drugie. Fabryka spłonęła, Mimik nie może gdzie wrócić, ale krąży po świecie z projektem swojego endoszkieletu na własnej piersi. Wiemy, że Fazbear ma w końcu te projekty zdobyć, żeby Help Wanted, żeby Pizzaplex mogły się wydarzyć, ale o tym to już nie w sekrecie Mimika. Gra kończy się tutaj. Jeśli wiecie cokolwiek o książkach FNAF, to pewnie wiecie, że sekret Mimika bardzo się różni od wyjaśnień z książek. Tam Edwin prowadził małą jednoosobową firmę, Fionę poznał na studiach. W grze jest inaczej. Gra odcięła się od wyjaśnień z książek. Dla większości fandomu to dobrze, bo albo nie lubicie mieszania gier z książkami, albo po prostu się w to nie angażujecie. Moja wina trochę, że jestem 5 lat do tyłu z omówieniami. Książki wciąż są ważne, bo przedstawiają intencje Scotta co do historii Mimika, ale ta gra pokazuje jedno. Gry nie będą wymagały znajomości książek. Mimik to w ogóle nie wymaga znajomości serii FNAF. Tak wszystko poprowadzili. Ta gra przede wszystkim opowiada o tragedii. O człowieku, który stracił rodzinę i nagle roboty zaczął tę rodzinę zastępować. Scott już od dłuższego czasu pisze historię, w której ludzie łatwo tracą kontrolę nad sztuczną inteligencją i to prowadzi do ogromnych tragedii. Edwin do pewnego stopnia nad tym panował. Fazbear Entertainment popycha to w jeszcze bardziej bezmyślny sposób. Następne gry po Security Breach będą coraz bardziej mieszały to wszystko z silnym science fiction, bo już widzieliśmy Maskę Wani. Kto wie, co wymyślą dalej. Sekret Mimika ma jeszcze dużo więcej tematów i tajemnic do omówienia. Póki co piszę 2 odcinki, jeden o Fazbear Entertainment, a drugi o paranormalnych rzeczach w fabryce. Ta gra mocno rozwinęła nam początki Freddy's.
Niektórzy uważają, że to źle i że teraz Scott zretkonował historię w taki sposób, że Edwin stworzył wszystko, ale to nie jest prawda. Zmiany, które Sekret Mimika wprowadził, są bardzo ciekawie poprowadzone. Mi się podobają. W temacie paranormalnych rzeczy są dwa największe tematy, czyli Biały Tygrys i Ogromny Księżyc. Pytanie też, skąd wziął się głos Fiony na częstotliwości 4625? Jak gra Moon Exe łączy się z przerażającym kostiumem w podziemiu? Albo też o co chodzi ze świecącymi rozgwiazdami? Dużo tutaj można rozmawiać. Na nie wszystko mam jeszcze odpowiedź, ale temat jest szeroki. Na dzisiaj to tyle, dlatego dziękuję wam za oglądanie. Śledźcie ten temat dalej, bo zaraz pojawią się następne teorie i omówienia. Jeśli oglądacie ten film od razu po premierze, to tutaj zobaczycie odsyłacze do jakichś innych starych filmów, a jak oglądacie później, to właśnie te dwa tematy już są tutaj widoczne.